Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzień dobry. Dobra, jesteśmy w opuszczonej willi. Dosyć sporych rozmiarów jest ta willa. Weszliśmy przez takie właśnie okienko. A namiar dostaliśmy od zaprzyjaźnionego kanału Życie z poziomu 0, czyli od Zuzy. Dziękujemy bardzo. I będziemy teraz eksplorować tą piękną, wielką willę. Na razie jesteśmy w pomieszczeniach, mam wrażenie, podpiwniczenie jakieś. Przejdźmy sobie tutaj. Idziemy tu. To nam się może nie przydać. Damy sobie to tutaj. O! Mamy wyrąbane drzwi. Tu pomieszczenie kuchenne. Dzień dobry. Dużo ubrań leży na podłodze. Tu praktycznie wszystko się zawala. Mamy lustro. Telewizor dosyć nowoczesny. Łóżko, fotele. On idzie tak troszeczkę taki półokrąg jakby. I tutaj są drewniane takie elementy i wielka świetlówka. Spróbuję sobie mimo wszystko tutaj podreptać. Tu mam jakiś kalendarz z roku 2012. Jakiś agrogospodarczy zasiew i wyrwane do stycznia, do 15 stycznia 2012 roku. Zamrażarka pusta. Jakieś jajko wrzucone. Tu mam taką kuchenkę elektryczną, lampę. Mnóstwo rzeczy leży na podłodze. Podłoga jest naprawdę w stanie tragicznym. I tu mamy taki stary telefon. No ta podłoga jest taka z tych gorszych. Jesteśmy w piwnicy, więc gdzie my to wpadniemy? No, nie chciałbym w ogóle gdzieś wpaść, wiesz o co chodzi, nie? No. Zobaczcie, tu jest telefon taki. Pozwolę sobie go, ale on nie jest metalowy, on jest tak naprawdę telefonem nowoczesnym. Nie jest nawet tutaj na ten, tylko trzeba wykręcać, nie wykręcać, tylko po prostu klikać to. To jest flash, radial, więc to jest nowoczesny telefon tak naprawdę, tylko udający, taki starodawny. Tu mamy lustro, na którym jest pełno różnych naklejek, takich tak zwanych, u nas to się nazywało glancki takie. Tu mamy kolejny jakąś gazetkę, ale świadkowichowy. Długopis, jakiś długopis, ale stary, być może służył tutaj do numerów telefonicznych. Zasłona taka szyta, ale dosyć ciekawa. Obraz, mnóstwo pajęczyn i zegar, który no nie chodzi. To dobrze. Ciężko tutaj się poruszać. Ale mamy tutaj taki zegar. I tak to wygląda wszystko. Telewizor razem z pilotem. Tu leży Biblia, tak mi się wydaje. Albo co to może być? Modlitewnik. To modlitewnik, ale to jest Biblia, tak. Biblia. Ale to położymy ją sobie tutaj. W dogodnym miejscu. Takie sznurki. Dosyć tutaj jest bardzo takie środowisko wymagające maseczki, ale na razie może jej nie założę. Tutaj w tej kuchni mamy naczynia. To była chyba taka kuchnia, wiesz co, taki pokój, no nie wiem.
Wygląda jakby komuś to wynajmowali. Tak, Bo tak. taka prawda jest, że to są schody. Tu jeszcze do góry coś jest. Tak. Zobacz, tu jest też, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Znowu jakieś elementy związane z wyznaniem Świadków Jehowy. Kaseta JVC, ale The coś tam. Może The Beatles? A może The Police? Albo The Police. To coś jest. Albo The Beach Boys. Nie wiem. The Doors. O, No dobrze, tam jest taka jakaś ta. Tutaj mamy książkę Deco Moreno. Jakieś stare mleko. U góry mnóstwo zapałek. Ktoś tam idzie? nie, tylko przyglądać się, że po prostu nikt na nas nie zwraca uwagi. No i dobrze. Tutaj w szafie jeszcze mnóstwo jakichś ubrań. Ale wszystko ze starości się zniszczyło. I tam spójrzcie, znowu są jakieś, przypuszczam, religijne książki. Przejdziemy dalej. Ale kuchnia konkretna. Takie meble miałem gdzieś tam w latach 80. Sobie przypominam, z tym takim stalowym elementem. Zobaczcie, jak tutaj farba już odeszła. I tam mamy schody na górę. Dobra, będziemy szli na górę. Farba odchodzi. Tu jakieś elementy grzyba. Dobra, idziemy. Tutaj jest Spiżarnia. spiżarnia. Ale mamy tu też taki telewizor. Jest stare wirnikowe pralki. Tak u nas dużo rzeczy jest na kablu. No i tu mamy jakieś, pełno kurzu. Co to jest? No. Jakieś owoce, śliwki i wchodzimy po schodach do góry. Piękna willa, naprawdę piękna. Wiesz co, on też jest pięknie zniszczony. Jak można by tak powiedzieć. No. Tu też kuchnia. Mnóstwo pajęczyn. Lodówkę pozwólcie na koniec sobie zostawimy. Tu jeszcze ręcznik się suszy. A tu mamy toster. Zobaczcie, toster. Jakieś anteny, gwoździe. Tu jakiś obrazek jest. Ale ciężko stwierdzić, co na nim jest. Taka ogromna grzałka. Zobaczcie. Ogromna grzałka. Można było prądem ugotować wodę po prostu. Tutaj piecyk. Zobaczcie, jaki piękny. Piękna figurka słonia bez nogi. Ale naprawdę piękna. Zobaczcie, jaka ładna. Lustro. Jakieś kubki. Tu znowu mamy franię. Starą franię. Zobaczcie sobie, frania. Lustro, tu mamy szklaneczki. Jakieś sztućce. Kufel do piwa, wódki. Tu jakieś stare przyrządy, pasty do zębów. Talerzyki. No i tu ubikacja. W ubikacji mamy nawet prysznic. Boiler. To jest jakby dodatkowe mieszkanko po prostu. Tak to przynajmniej wygląda. Idę dalej. O, tu kolejny słonik. Bardzo ładny słonik. Naprawdę, ktoś był tu fascynatem. Ten słonik jest niezniszczony. Jest przeuroczy. Naprawdę słonik jest przeuroczy. I piękny taki schowek, pojemnik na herbatę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda.
Teraz już takich ładnych rzeczy nie ma. No i zobaczcie tutaj, na bulion, taka miseczka z zespołem. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę klasycznie. No i tu mamy mnóstwo herbat, ryżów, różnych przypraw. Kawa tu nawet jest. I z tego co się orientuję, to jest sól i olej nawet. Tu ładne szklaneczki. No i wejście. A tu jest taki piekarnik. Zobaczcie. Jest taki piekarnik. A tu mamy stary mikser. Zobaczcie, taki mikser. To jest mikser z predomu. I tu u góry jakieś inne rzeczy, no i suszące się ręczniki. O, mnóstwo pajęczyn. Wejdźmy sobie tutaj. Z racji tego, że to jest willa, to mamy ogromne przestrzenie, ogromne pokoje. Mamy jeden z pokoi zniszczony, ale tu mamy stare takie trampki. Dach już się bardzo wali, wszystko spadło. Ta ława jest niesamowita, naprawdę piękna ława. Piękna ława. Przejdę sobie tutaj. Tu jakaś taka laska. Telefon stary, jakieś chusteczki. Ale bardzo fajnie, fajny pomysł, fajnie to jest zrobione. Tu jakieś stare, ogromne lustro. I tu mamy takie lusterko, które często było wykorzystywane u mnie w domu, na przykład do wyciskania pryszczy. Takie lusterko, bardzo fajne. Położymy sobie tutaj. No i mamy od razu taki fajny odkurzacz z predomu. Zobaczcie, taki workowy. Bardzo fajny. Tu się włączało ten odkurzacz i wyłączało. Leżaki stare. Tutaj już bardzo zniszczony ten, ale jakieś wina są. Piękne fotele. Mnóstwo starych książek. Poduszki. Wersalki. Troszkę tego jest. Tutaj wina. Zobaczcie, a tu jest taki stary budzik. Stary budzik. No i fototapeta. Jakże piękna. Piękna fototapeta. Kiedyś to było modne. Teraz też gdzieś jest. Ale idąc, ja cały czas kroczę tu między pańczynami. A zobaczcie to. Jaki ogromny szampan. Ogromny chorwacki szampan. Grand Prix Special Demisec 3-litrowy 11,5% i Stravino Rijeka produkt de Kroatie, chorwacki. No, to takie jak kolarze albo jacyś wyścigowcy. No tak, piękny szampan, ogromny, 3-litrowy. Troszkę pochyła ta podłoga tutaj jest, najprawdopodobniej to się po prostu jakoś tam psuje. Tu już mocno się zniszczyło, zawaliło, przeciekło. Ale mamy piękny świecznik, jak zauważycie. Zobaczcie. Książki, dzieci, grala, tutaj takie żelazko. A tutaj jeszcze był zestaw sztućców najprawdopodobniej rosyjski. Nabor solowni. Czyli taka zestawa stołowa, można powiedzieć. Tam jakieś książki, stare suszarki do włosów, zobaczcie. No i
takie talerzyki. Jak na dzisiaj to też bardzo gustowne. I mnóstwo książek. Jeszcze takie szampańskie kieliszki. I takie na drinki być może. I tu jakiś sprzęt, jakiś grzejnik z predomu. Najprawdopodobniej to jest jakiś grzejnik. Albo element z jakiegoś piekarnika. Też możliwe. Dobra. Pójdę sobie dalej. I tu jest ten worek, tylko że dziwna sprawa, bo ja to przed chwilą miałem tak, a teraz nagle jest inaczej. Może coś z tego wyszło. To? Zmienił się pozycja? Tak. Dobra. Tu jest lustro i to lustro jest całkiem zachowane. No i u góry zamiast krzyża nad drzwiami mamy taką figurkę ołtarzyk właściwie maryjny taki. Tak to wygląda przynajmniej. O, a tu mamy 100 zł. 100 zł z Wareńskim. Zobaczcie, tu mamy Wareńskiego i 100 zł proletariat. Ej, naprzód marsz, proletariat. Ziemi naszej córy. Wyjdę stąd. Pójdę w innym kierunku tym razem. Tu jest takie wyjście na taki balkon, można powiedzieć. A tam mamy takie okulary narciarskie, jeśli dobrze widzę. Tu kolejne wejście na górę. Tu już bardzo zniszczone. Ups, ups. Oj, oj, oj. Zły pomysł się o to opierać. Tu mnóstwo książek spakowanych, ale pozwólcie, że nie będę tutaj wchodził, bo jest to dosyć ryzykowne. W każdym razie mnóstwo książek popakowanych. Drzwi wywalone. Aha, to tędy. To tędy. Tu są liczniki. I tu Ola robi zdjęcia. No przynajmniej próbuję, powiem Ci. A my spróbujemy pójść do góry. Tak, tak. I co tu u góry? Bardzo zniszczone. Jakieś łóżko. To jakaś kuchnia, wydaje się. I łazienka. Piec. Mnóstwo garnków. Ktoś tu musiał pomieszkiwać. Tak
Tak to wygląda przynajmniej. Szpitalne łóżko. Wow, zobaczcie jakie radio. Coś pięknego. Zobaczcie. Lampowe. Tutaj lampę mamy. Widzicie? Lampa. Naprawdę wygląda nieziemsko. Piękny mebel. Wiszące rzeczy. To łóżko. Taka lampa. I wejście na balkon. Tu co mamy? Tu tajemnicze przejścia. Ale bardzo ryzykowne tu jest chodzić. I tu sobie wejdziemy. Tu kolejne łóżko jest. Też takie metalowe, stare na poddaszu. Tutaj jakieś inne elementy, piły stare. I tu stara maszyna do szycia. No, Freya. Maszyna Freya. Ona była taka walizkowa z tego co tutaj widzę. Ta maszyna Freya. Ale była do szycia? Tak, bo tu jest igła. Była do szycia. Zobaczcie jaki mały bucik, sandałek. Tutaj dużo dzieci musiało mieszkać. Tu byliśmy. I teraz się tutaj przyciśniemy. I tu mamy taki pokój, w którym jest piec i jest małe łóżeczko takie dziecięce. Zobaczcie. Łóżeczko dziecięce jeszcze z poduszką, zabawkami. O, patrzcie. Tu jest taki piękny obraz Matki Bożej razem z Synem, malutkim Jezusem. Piękne to jest. Naprawdę piękne. Tutaj też łóżko. Też raczej dziecięce. Taka ryczka. Zobaczcie. Tu widać ewidentnie, że dzieci się bawiły. Tu mamy jakieś linijki. Tak to wygląda. Jakieś lampy. Tutaj coś jest, jakaś książka. Dla Kasi na pamiątkę książeczka o matce. Książeczka o matce. Miłość rodzinna. Mikołów 1938 rok. Napisał ksiądz Antoni Siuda. Miłość rodzinna. 1938 rok. Dla Kasi. To nie wiem co to jest. Jakaś zabawka. Dużo przedłużaczy. Co to jest? Notatniki. To nic ciekawego. Czapeczka. Zobaczcie jakie tam są takie dużo zabawek tutaj jest. Paletek. Jakby na wczasy tutaj przyjeżdżały osoby. Albo mieszkały, a potem z jakiegoś powodu się wyprowadziły. Leżaki świadczą o tym, że raczej były to wakacje. I to był taki pokój dziecięcy. A tu u góry mamy nad tą ten sam sposób jak tam gdzie indziej zrobiona taka półeczka na sznurkach. I tutaj z dowodu najprawdopodobniej właścicielka tego domu, taka miła, uśmiechnięta pani po prostu. Parasol.
I tu wejście na strych. Na strych, na strychu. Tutaj co jest? Też jakiś pokój z balkonem. Lustro. Ale już tam nie będę wchodził. W każdym razie taki kolejny stary odkurzacz. I mnóstwo jakichś takich rzeczy. No i tutaj Jezu, ufam Tobie. Jezus tak w ten sposób objawił się Faustynie Kowalskiej. No, będę wychodził. I tu wejście na strych. Troszkę to jest takie nie za dobre. Ale tam na strychu, z tego co widzę, to nie ma nic takiego. Więc tam nie będę wchodził. Bo drabina jest w takim słabym, kiepskim stanie po prostu. Dobra, słuchajcie. Przejdę się tutaj na dół jeszcze. Schody są dosyć solidne, czyli wychodzi na to, że tutaj u góry były pokoje. Każdy ma jakiś aneks kuchenny, więc całkiem możliwe, że to był dom po prostu taki wypoczynkowy. Oczywiście starej daty dla dzieci. Świadczą o tym artefakty, łóżko, łóżeczko. Więc myślę, że tak to wyglądało. A w tym jednym pokoju nawet były tak jakby dwa pomieszczenia, dwa łóżka osobno. Piękna willa wypoczynkowa po prostu. No i każde z tych pomieszczeń miało klucz osobny, czyli najprawdopodobniej chodziło o wynajem tych rzeczy. Tak to wygląda.
Mocno kłopotliwe przejście. Ale już jesteśmy. Widzisz? Idę. Patrz, posłuchaj. Woda leci. Studzienka, nie? No, studzienka. No i w tym miejscu pożegnamy się z Wami. Byliśmy w tym gąszczu, jest ta willa. Musicie uwierzyć na słowo nam. Ciężko do niej wejść bardzo, ponieważ jest cała pokryta drzewami, samosiejkami. To chyba wszystko, prawda? No, ja wyglądam niefilmowo. Słuchajcie, spociłam się. Jest tak gorąco. Naprawdę jest gorąco. Więc słuchajcie, Wszystko mokre. trzymajcie się do następnego piątku, wspaniałej pogody i pogody ducha. Odpoczywajcie, bądźcie zaś. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.